Hejeczka, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj zapowiada się naprawdę ciekawy, produktywny, fajny dzień, który sobie razem spędzimy. Taki dzień, który mogłabym sobie opisać jako wymarzony, bo jest on naprawdę bardzo fajny. I zaczynamy ten dzień od tego, że lecę zaraz na indywidualne zajęcia z high heelsów, na które się zapisałam. To są moje takie drugie w życiu zajęcia indywidualne, więc trochę się po prostu nie wiem czego spodziewać. Moje pierwsze były z tą samą dziewczyną, do której idę dzisiaj, czyli z Patrycją. Ale to było, kurczę, już chyba 3, jak nie 4 lata temu, więc pewnie też prowadzenie Patrycji i w ogóle to wszystko się zmieniło, no bo wszystko idzie do przodu, więc jestem ciekawa, jak będzie teraz coś takiego wyglądać. I tym bardziej, że będziemy ćwiczyć mój układ, który mam pod nagrywki, głównie go będziemy szlifować, taki jest cel na tych zajęciach, więc jestem też podekscytowana. Też mam plan przetestować mój outfit, który będę miała mieć, mam zamiar mieć podczas nagrywek. Zapowiada się super poranek, naprawdę, kurczę, aż mi tak łatwo było wstać. Ja chyba nie wiem, czy kiedykolwiek w tym roku wstałam tak szybko, jak wstałam dzisiaj. Dosłownie zadzwonił mi budzik, odbębniłam medytację i ja już wstałam, gdzie ja normalnie zawsze potrzebuję sobie te 15 minut poleżeć, pokręcić się. Nie, dzisiaj było jep i już byłam poza łóżkiem. I zaraz właśnie mam autobus i będziemy jechać na moje zajęcie taneczne. Jezu, zaczynać dzień tańcem, to brzmi jak właśnie spełnienie marzeń. Ja bym tak mogła zaczynać naprawdę praktycznie każdy dzień. Dzień dobry z rana o tej 10, tak idealnie, żebym się mogła ogarnąć. Jakieś zajęcia taneczne, najlepiej właśnie high heelsy albo coś podobnego. Ja bym tak naprawdę mogła zaczynać każdy dzień. O 10 na zajęcie taneczne i zajebiście się bawić. I później zostaję w Bielsku, bo muszę pojechać do Bielska na te indywidualne. Później mam plan zostać w Bielsku i pójść sobie na taką 3-godzinną sesję nauki do kawiarni. I nie wiem, czy będę się tylko uczyć, prawdopodobnie sobie coś może tam zjem, bo dzisiaj sobie zjadłam małe śniadanie, żebym nie czuła się źle na tych zajęciach tanecznych, bo nie lubię jeść dużych posiłków przed treningiem, bo się potem źle czuję, więc coś w kawiarni może sobie większego zjem, jak będę miała okazję. No, ale na pewno jakaś kawusia, na pewno nauka, więc idzie ze mną mój tablet. Też muszę dokończyć montować vloga, więc może być tak, że nie będzie to 3-godzinna sesja nauki, tylko na przykład godzinna sesja montowania vloga, a 2-godzinna sesja nauki, ale to jest właśnie drugi aspekt mojego idealnego dnia, czyli nauka bądź praca w kawiarni, więc już mamy dwie rzeczy z takiego właśnie, mówię, dream life spełnione. Potem wracam do domu, idę na korepetycję z angielskiego, więc trochę więcej tej nauki i dopiero wrócę do domu około 16 chyba, chociaż, znaczy na pewno wrócę do domu z tej kawiarni, żeby sobie odłożyć rzeczy, no i lecę na korepetycję. Potem wieczorem mam jeszcze w planach nagrać podcast i to w sumie wszystko na dzisiejszy dzień. Później będę miała taki bardziej spokojniejszy wieczór, bo raczej oprócz tych rzeczy, które wam teraz powiedziałam, nic więcej w planach nie mam, z tego co kojarzę. Tak więc zapowiada się naprawdę zajebisty dzień i nie mogłam się go już trochę doczekać. Wyczekiwałam tego dnia już chyba od początku sierpnia, odkąd sobie ten dzień zaplanowałam. Umówiłam się właśnie na te indywidualne zajęcia, zaplanowałam sobie, że będę w kawiarni, korepetycje nie wiedziałam, czy tam wpadną, to jest takie bardziej spontaniczne, ale też fajnie, że tam wpadły, więc naprawdę super i zajebiście się dzisiaj czuję. Mam w ogóle moją nową zarąbistą bluzkę, którą dorwałam. Miała być tylko pod nagrywki, ale jak ją przymierzyłam, to tak mi się spodobała, że stanie się chyba teraz taką moją codzienną bluzką, przynajmniej póki jest ciepło. To przez to, że ona ma tą narzutkę na górze, to jest taka komfortowa i tak ładnie się to tutaj układa. Jedyne, co mi przeszkadza, to, że to idzie tak tutaj na szyję, a ja przez to, że mam garba na szyi, to mi to idzie tak bardzo w górę i mam wrażenie, że mi tego garba po prostu podkreśla, ale ja tego nie widzę, bo to jest na plecach, więc staram się tym nie przejmować i cieszyć się tym, jak to zajebiście wygląda z przodu. Zaraz muszę iść na autobus, więc muszę się już spakować, żebym niczego nie zapomniała i lecimy spędzić razem mój taki, można powiedzieć, dzień z wymarzonego życia.
Wróciłam już do domu, zrobię Wam szybki skrót tego, co się działo, bo zaraz muszę lecieć na korepetycję. Na zajęciach Wam powiem, że było zajebiście, ale jednak, Jezus Maria, taki mi wycisk Patrycja dała. Myślałam, że umrę, dosłownie w pewnym momencie tak mi się nogi całe trzęsły, że jak przyszedł moment ubrania szpilek, to mi ciężko było ustać. I ja się już czuję, jakbym miała mieć zakwasy, a jeszcze nawet, kurczę, dzień nie minął od tego treningu, dopiero kilka godzin. Myślałam, że skurcz też mnie złapie, no docisnęła mnie Patrycja. No ale tak to na pewno wygląda na tych indywidualnych, bo wiecie, macie większy nacisk na jedną osobę, więc właśnie jesteście w stanie ją docisnąć, żeby też wszystko wykonała dobrze, w 100%. No nie oszukujmy się, wiemy jak to jest na tych grupowych, jeśli ktoś chodzi. Czasami sobie pozwolimy się troszkę poopierdalać, póki instruktor nie widzi. No ale Wam powiem, że jak jesteście z Bielska, to w ogóle Wam polecam Patrycję bardzo i u niej zajęcia. Możecie wpaść do niej na Instagrama, gdzieś go tutaj pewnie Wam napiszę albo jakoś podlinkuję, bo ja ją bardzo polecam. Ja już tańczę z Patrycją chyba 4. rok, albo 3, nie jestem pewna, ale już na pewno długo i zawsze jestem zadowolona. I powiem Wam, że tak szybko mi to zleciało, że niby to było męczące, ale zleciało mi tak szybko, że praktycznie nic dla Was nie nagrałam. Nagle, wiecie, jest końcówka, Patrycja do mnie mówi, dobra, mamy jeszcze 2 minuty, to robimy ostatnie przetańczenie, mam takie 2 minuty. Jezu, jak to 2 minuty, ja nic nie nagrałam przecież. Potem jak szłam do kawiarni, zadzwoniła do mnie babcia, więc miałam ploty z babcią. No i później weszłam do kawiarni, sobie zamówiłam jakieś jedzonko, takie można powiedzieć prawowite śniadanie. I wzięłam sobie frankfurterki, to jest taki smak dzieciństwa trochę mój, bo moja babcia często mi, jak do niej jeździłam na noc, robiła właśnie frankfurterki na śniadanie. I bardzo dobre były, do tego były też warzywka, ketchup, pieczywko, fajne pieczywo mają w ogóle, bardzo dobre. No, więc było fajnie, też sobie kawusię wypiłam. No zresztą wiecie, ja jestem trochę nieobiektywna, bo to jest jedna z kawiarni, w której pracuję. Więc możecie iść i sami się przekonać oczywiście. No i uczyłam się jakąś godzinę, bo przez to, że właśnie gadałam z babcią, też z Patty bardzo długo gadałam, trochę ją przytrzymałam po zajęciach, bo żeśmy kończyło o 11:30, a chyba jeszcze do 12:00 gadałyśmy. Później jeszcze właśnie gadałam z babcią, zanim też zjadłam sobie śniadanie, to już w sumie była 13:00, a jakoś 14:20 miałam autobus, więc siedziałam tam trochę ponad 14:00, tak, 14:10 jakoś wyszłam, więc w sumie godzinę taką pocisnęłam tą naukę. Zrobiłam dość dużo notatek z mitologii chciałam powiedzieć, mitologia, biologia, jakoś mi się tak to w głowie skojarzyło. Więc nie zostało mi zbyt wiele, może dzisiaj jeszcze wieczorem jak do tego przysiądę, to może skończę, taką trochę bym miała nadzieję, ale to chyba jest nierealistyczna nadzieja. Nie teraz, jak wróciłam, to za 5 minut dosłownie będę wychodzić z domu i idę na korepetycję, a potem jak z niej wrócę, to prawdopodobnie będę nagrywać podcast. No właśnie na wieczór, tak jak Wam chyba już mówiłam rano, nie mam za bardzo planów, wszystko mi się wtedy uda zrobić, więc zobaczę, co tam zrobię, może właśnie trochę tego polskiego jeszcze się pouczę, bo ogólnie miałam w planach dzisiaj 2 godziny nauki, i na pewno muszę jeszcze dokończyć montować vloga, bo ja sobie obliczyłam, nie wiem jak w sumie, bo później jak sobie to przeliczyłam jeszcze raz, to doszłam do wniosku, że nie wiem skąd ja wzięłam te 3 godziny, bo miałam takie niecałe 2, można powiedzieć, więc jakoś tak wyszło, ale no właśnie chciałam też w tej mojej głowie, jak miałam te 3 godziny, to miałam godzinę poświęcić, żeby dokończyć montować vloga, bo mam tam do zmontowania jeszcze takie niecałe 20 minut, to na pewno jeszcze dzisiaj muszę zrobić, tak więc jak wrócę z korepetycji i nagram podcast, to prawdopodobnie wezmę się za montowanie vloga. Jak będziecie oglądać tego vloga, to ten podcast już jest na kanale, więc jeśli jesteście zainteresowani, to Was odsyłam. Będzie to na temat, temat tego podcastu, to jak zamierzam planować moją naukę w nadchodzącym roku szkolnym. Cały miesiąc zaczyna się szkoła, przynajmniej jeśli nie jesteś studentem. Jeśli jesteś, to masz jeszcze ponad miesiąc wolności. Skończyłam właśnie nagrywać podcast, jestem bardzo zadowolona z tego, jak on mi wyszedł. I teraz biorę się za montowanie vloga, żeby go wstawić, bo on już tak naprawdę powinien być 3 godziny temu na kanale. Niestety, ale on po prostu przerósł moje możliwości. Postanowiłam nagrać weekly vloga,
który trwa chyba ponad godzinę, jeszcze go nie skończyłam zmontować, więc nie wiem dokładnie ile będzie trwał. Wczoraj dosłownie ponad 10 godzin spędziłam nad tym vlogiem, a jeszcze dzisiaj muszę się z nim pobawić. Ja jestem naprawdę, nie podejrzewałam, że tak dużo czasu mi to zajmie, myślałam, że zajmie mi to maksymalnie 2 godziny więcej, a z 4 godzin zrobiło się chyba ponad 10. No, ale przynajmniej mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z godzinnego vloga, że was to usatysfakcjonuje. No, więc biorę się teraz za montowanie, muszę go dokończyć i muszę go wstawić. No, a tak naprawdę całą moją to-do listę mam wykonaną, został mi tylko ten vlog, bo to jest jeszcze z wczorajszej to-do listy, tak jak mówię, z wczoraj się z tym po prostu nie wyrobiłam. Tak więc lecę z tematem. Powiem wam, że ten wieczór był bardzo produktywny i bardzo udany. Zmontowałam tego vloga. Trochę mi się on pobierał, bo no jednak był to prawie godzinny materiał, więc naprawdę trochę to zajęło. I jak on się pobierał, to ja sobie zjadłam kolację, taką bardziej obiad niż kolację w sumie, to było spaghetti, więc kolację możemy uznać, że zjadłam. Jak jeszcze czekałam, aż on się pobierze, przez co nie mogłam się pouczyć, bo miałam zablokowany ten tablet, a głównie miałam w planach robienie notatek, więc uznałam, że weźmie się za inne rzeczy i zrobiłam sobie rozliczenie z lipca i wstawiłam też nowy produkt na sklep. I jak wy to oglądacie, to już jest kilka dni od premiery tego produktu, więc mogę wam o nim powiedzieć. Jest to nowy szablon Notion, który stworzyłam. Jak wiecie, na moim sklepie już od jakiegoś czasu, już dość długo, chyba 2 lata, jest taki ogólny szablon Notion do takiego planowania codziennego. I uznałam, że wstawię też szablon Notion, który jest specjalnie do szkoły. Jeśli ktoś z was chciałby bardziej zorganizować swoją naukę szkolną w tym roku, to odsyłam was do linku w opisie, gdzie link do tego szablonu znajdziecie. Uważam, że wyszedł on super, wyszedł bardzo ładnie, nie do końca tak jak sobie zaplanowałam, bo podczas tworzenia go miałam na niego trochę inną wizję, ale ostatecznie jakby samo z siebie wyszło, że trochę odeszłam od tej wizji, więc musiałam to znowu pozmieniać, więc trochę zabawy przy tym miałam, ale stworzyłam to w oparciu o mój szablon Notion, którego ja używałam przez 2 lata będąc w szkole, który przeszedł przez różne testy odnośnie planowania przeze mnie i uznałam, że to jest taka idealna wersja, już tak najlepiej dopracowana, ale nie będę wam tutaj więcej mówić, bo więcej o tym opowiadałam też na podcaście, który dzisiaj nagrywałam odnośnie właśnie tego, jak zamierzam planować moją naukę w nadchodzącym roku szkolnym, więc jeśli jesteście ciekawi, to też was odsyłam do mojego podcastu, bo on też już będzie na kanale. No i ogarnęłam całą też ofertę i już to wstawiłam na sklep, też już włączyłam promocję. Ja zawsze wsadzam na sklep produkty przed premierą. I po prostu nikomu o tym nie mówię. One sobie są na sklepie i jakby ktoś jak się załapie, to będzie miał promocyjną cenę, jak nie, to nie. Lubię tak robić, nie wiem czemu, ale jakoś mi to sprawia taką satysfakcję, że jestem ciekawa, czy ktoś wejdzie na ten sklep, zorientuje się, że tam jest taki produkt i go kupi, czy nie. Tak wiecie, jeszcze bez ogólnie ogłoszenia tego komukolwiek, że taki produkt w ogóle na tym sklepie się znajduje, więc lubię taki, wiecie, dreszczyk emocji, więc już go wstawiłam też całą ofertę też. No i potem dokończyłam publikowanie vloga, już było dość późno, więc dzisiaj go nie opublikowałam, ale ustawiłam premierę na jutro na 10 rano i wszystko ogarnęłam, więc on po prostu opublikuje się kilka godzin później. No i to w sumie wszystko, co zrobiłam wieczorem. Teraz jak widzicie się ogarnęłam. Umyłam też włosy, no i w sumie tak naprawdę teraz idę spać. Tak więc jeśli ten vlog wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie w komentarzu. Jeśli nie wiecie co zostawić, możecie standardowo dać białe serduszko. Nie zapomnijcie też zostawić łapki w górę oraz subskrypcji pod tym kanałem. I jeśli chcecie, możecie też podbić mój film, by trafił on do większej ilości osób, a my widzimy się w kolejnym vlogu za tydzień. Bye bye!